Polskie tańce narodowe i ich egzemplifikacje w dziełach artystycznych doby zaworów. Klaudia Carlos. Machej, witam Państwa bardzo serdecznie. I w pierwszych swoich słowach chciałabym pogratulować tej niezwykle cennej inicjatywy powołania pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Tańca Ludowego imienia Jadwigi Hryniewieckiej. To niezwykle ważne wydarzenie, służące zachowaniu pamięci o dokonaniach Jadwigi Hryniewieckiej, zachowaniu rodzimej kultury. Każda kultura narodowa to skarbnica dzieł artystycznych, wiedzy, norm i zasad, których znajomość uważa się za obowiązującą członków zbiorowości narodowej i która jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Kultura narodowa jest oryginalna, wyjątkowa i niepowtarzalna. Wyodrębnia i wyróżnia naród spośród innych nacji. Syntetyzuje także wielość tradycyjnych kultur regionalnych, integrując różne elementy od świadomości narodowej po ujednolicenie języka, postaw, obyczaju. Zjawisko to dotyczy także tańca, który nie stałby się elementem kultury narodowej bez udziału artystów, twórców, artystów, wykonawców i odbiorców. Upadek państwa polskiego to okres niezwykle dotkliwy w historii narodu polskiego. Należy jednak zwrócić uwagę, że był to okres niezwykle bogaty w dokonania artystyczne w zakresie literatury, muzyki, plastyki, sztuk teatralnych i tańca. Szczególny wzrost znaczenia tańca, precyzując tańca narodowego, nastąpił w trudnych okolicznościach upadku polskiej państwowości. Wcześniej taniec pełnił funkcję o charakterze obrzędowym i rozrywkowym. W czasach zaborów stał się wyrazem zbiorowej tożsamości narodu. Fakt ten może dziwić, bo podstawowym obywatelskim obowiązkiem i patriotycznym obowiązkiem była walka o niepodległość Polski. I nie mogliśmy sobie wytańczyć niepodległości. Nieustające jednak przywoływanie wspomnień lat świetności Rzeczpospolitej kształtowało wiele służących do tego środków, od walki zbrojnej w powstaniach narodowych, po batalię piórem, pędzlem, tańcem właśnie i gestem. Rodzimy taniec w tym trudnym czasie upadku polskiej państwowości emanował polskością, eksponował wolność i jedność, manifestował charakter narodowy. Taniec był uznawany jako duchowy przywódca narodu. Wraz z muzyką, literaturą, sztukami plastycznymi odgrywał szczególną rolę, stał się nośnikiem cech rodzimych, narodowych. Sceniczne dzieje tańców narodowych rozpoczęły się w drugiej połowie XVIII wieku. Warto podkreślić, że w latach 1765 do 1815 istniało w Rzeczpospolitej 51 teatrów. Na dworze królewskim, w teatrach prowincjonalnych organizowanych przy dworach magnackich prezentowano balety, przedstawienia dramatyczne i operowe. Obyczajowość krakowską po raz pierwszy tancerze Jego Królewskiej Mości pokazali w balecie Rybaki w choreografii Daniela Kurca. Kolejne pozycje repertuarowe to Krakowiacy i Kozacy czy Wanda Królowa Polska. Obie zrealizowane były w 1788 roku. I przywołam tutaj w tym miejscu słowa Wojciecha Bogusławskiego. Przyszła mi myśl wystawienia na scenę tych wesołych i rubasznych krakowiaków, którzy śpiewając, uprawiają ziemię, śpiewając, biją się za nią. Takie były początki wodewilu, cud mniemany, krakowiacy i górale. Oczywiście kontekst polityczny, patriotyczny miał tutaj bardzo duże znaczenie. Rok 1794, insurekcja kościuszkowska. W balecie Werbunek prezentowanym na zakończenie Śpiewogry zaprezentowano krakowiaka, tańce góralskie. Wielki wkład w rozwój muzyki narodowej wniósł Karol Kurpiński, który można powiedzieć dał niejako przykład ówczesnym kompozytorom, czy też późniejszym kompozytorom. Maria Szymanowska to jedna z niewielu kobiet kompozytorek tworząca w tym okresie, ale później to był przecież Fryderyk Chopin czy Stanisław Moniuszko. No i właśnie
Fryderykowi Chopinowi, dając ten niejako wzdrogowskaz kurpiński, został on w pewien sposób przez Chopina przekształcony. Oczywiście on w swoim geniuszu tego dokonał, a więc wzorce ludowe nadały muzyce indywidualny styl. Powracając do Kurpińskiego, w operze Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale z 1816 roku, zatańczono Skocznego Krakowiaka, tańce góralskie, obertasa i taniec polski. W recenzjach wskazywano: w tańcach i chórach pełno wdzięku i życia. Wszędzie narodowość przebija. To z tej opery pochodzi polonez rycerski. Myślę, że Państwo doskonale znają słowa, ale je przywołam. Gdy człek w taniec polski stanie, wąs podkręci, tupnie nogą, pierś mu rośnie. Hej, Mospanie, już raźniejszy, już mu błogo. Męstwo w sercu, śmiałość w słowie, laur na skroni, kord przy boku. W tej postawie szli ojcowie, taki taniec wart widoku. Naturalnie przełomowy był rok 1823 z uwagi na premierę Polskiego Baletu Narodowego Wesele krakowskie w Ojcowie w choreografii Julii Mierzyńskiej do muzyki Karola Kurpińskiego, w którym elementy folkloru połączono z tańcem klasycznym. Zaprezentowano polskie tańce, łącznie było to 16 pozycji, w tym 4 krakowiaki, 2 mazury, 1 oberek. Nieco wcześniej, bo tutaj przywołam również się do literatury. Rok 1820 dał literacki opis obyczajowości w poemacie Wiesław, Sielanka Krakowska. To oczywiście Kazimierza Brodzińskiego. W tomie Poezyje z 1828 roku z kolei Antoni Edward Odyniec dał obraz Wesela. Ale moją ciekawość wzbudził Adam Mickiewicz, który doskonale w Epopei Narodowej Pan Tadeusz ujął charakter poloneza. Jednakże już w 1829 roku światło dzienne ujrzał Mazur ze zbioru Ballady, romanse, sonety, właśnie autorstwa Adama Mickiewicza. Pozwolę sobie odczytać fragment tego Mazura. Na sali w dłoń klaśnięto, już muzyk uśpiony przeciera swoje oczy i naciąga strony. Stroi lekko i smyczkiem pociąga po basie, palcem szybko dotyka, a ton w pełnej krasie. Z martwego instrumentu płynie jakby żywy, to silniej, to znów słabiej, to ciszej, to ckliwiej. Za smyczkiem słychać oddech trąby, silny, krótki i flecik, i klarnecik, i kornet, i dudki. Wszystko to jedną nutę z siebie wydobywa i harmonijnym głosem w sali się rozpływa. 3/4 taktu słychać ostro i wesoło, a nie melancholijnie, jak w tańcu, co wokoło. Wirować wciąłby trzeba na wzór biegu ziemi. To wcale inny taniec, grupami różnymi się składa, a muzyka nasza narodowa tnie Mazura z okolic Krakowa. Adam Mickiewicz. Scena warszawska, bo tę chciałabym też przywołać, bardzo ważna dla kształtowania się polskich tańców na scenie w dobie XIX wieku, a więc prezentowano balety, w których ukazywano polskie tańce. Na przykład był to Powrót z wojny z muzyką Damzego z 1824 roku, czy Stach i Zośka w choreografii Piona do muzyki Stefaniego. Warszawa jednak czekała na Romana Turczynowicza, najwybitniejszego choreografa XIX wieku, który skomponował salonowego Mazura w balecie Robert i Bertrand. Polska premiera baletu do muzyki Hermana Schmidta odbyła się w 1844 roku. I na moment zatrzymam się przy Turczynowiczu, bowiem był on znawcą polskiego folkloru. Jego pierwszym i jedynym baletem było Okrężne pod Kielcami z 1846 roku z muzyką Stefaniego. Ale Turczynowicza nazywano alfą i omegą warszawskiego baletu. Dał się poznać jako niezwykle wrażliwy artysta. Jego kompozycje przetrwały dzięki wiedzy o stylu, tradycji, o charakterze wykonawczym tańców polskich. No i należy
przypomnieć, że tańce w kompozycji Romana Turczynowicza z opery Halka Stanisława Moniuszki przetrwały do 1917 roku. Turczynowicz stawił czoła wysokiej wartości opery, jej realistycznej treści i wymowie społecznej. No, niezaprzeczalnym sukcesem był Straszny Dwór Moniuszki. No, z wielkim entuzjazmem publiczność przyjęła tematykę narodową, prezentującą przecież sarmackie obyczaje, arie w narodowym charakterze. Owacjom nie było końca. No i tutaj wzruszenie publiczności przerodziło się w manifestację uczuć patriotycznych. Operę zdjęto z afisza po trzecim przedstawieniu. Dostrzeżono walory artystyczne nie tylko muzyki, ale także choreografii Romana Turczynowicza. W prasie zamieszczono obszerną recenzję, choć tańcom nie poświęcono zbytniej uwagi. Odczytam fragment. Nowy mazur układu dyrektora baletu pana Turczynowicza powszechnym wzbudził zadowolenie, a przyjmujących w nim udział artystów rzęsistymi okryto oklaskami. Polonezowa aria Miecznika, kurant w arii Stefana to nawiązania naturalnie do tradycji staropolskiej. One budziły sentyment, wspomnienie świetności Rzeczpospolitej. Druga połowa XIX wieku to również ruchy pozytywistyczne i to warto przypomnieć. Idee pozytywistyczne szczególnie reprezentowane były przez pozytywistów właśnie warszawskich, zorientowane były na pracę organiczną czy też pracę u podstaw. Priorytetem była budowa silnego społeczeństwa, ale nie pozbawionego romantycznego ducha walki o polskość. Warto też zaznaczyć, że polska socjologia, która w tym okresie stała się odrębną dyscypliną naukową, wiązała swoje podstawowe zagadnienia badawcze z problematyką romantycznej teorii narodu. Bogusław Limanowski traktował go jako wspólnotę złączoną tradycją historyczną i wartościami kulturowymi. Na to zresztą zwróciła uwagę doktor habilitowana Jagna Dankowska w publikacji Idee filozoficzne postromantyzmu i młodej Polski. Jest to głęboko uzasadnione, bo przecież człowiek czy społeczność w sytuacji zagrożenia w pierwszej kolejności chce zachować swoją kulturę, bowiem nigdy rzeczywistość, nawet w przypadku rewolt czy gwałtownych rewolucji, w naszym przypadku zaborów, nie zostaje zniesiona czy zanegowana w całości do końca. Pisanie ku pokrzepieniu serc oczywiście odnajdywało się w literaturze, miało w niej swoje odzwierciedlenie, ale też i w muzyce, na co zwróciła uwagę Irena Poniatowska, opisując twórczość symfoniczną, kameralną środowiska warszawskiego w latach 1860-1914. Autorka zwraca uwagę, że miało to miejsce w kontekście stylizacji polskich melodii, narodowej programowości dzieł i stylizacji polskich tańców. Masowo komponowano tańce w tym czasie, a główny nurt kompozytorski nadal stanowiła miniatura taneczna. Często tutaj już sięgano do wzorców chopinowskich. Komponowano formy użytkowe i stylizowane. Prezentowano je w salach koncertowych, na salonach. Grano podczas balów, redut, spotkań towarzyskich. Najwięcej powstawało polonezów i mazurków. Wśród autorów należy wymienić Ignacego Krzyżanowskiego, Michała Jelskiego, Aleksandra Zarzyckiego, Ludwika Grossmana, Henryka Dąbrowskiego, Adolfa Gustawa Sonnenfelda, Władysława Żeleńskiego, który w muzyce instrumentalnej łączył tradycję muzyki klasycznej z elementami folkloru. Jest autorem ponad 100 pieśni, między innymi suity tańców polskich, op. 47. Warto wymienić również Józefa Wieniawskiego, pisał polonezy na fortepian. Juliusz Zarembski to kolejny kompozytor, który pisał polonezy i mazurki. Zygmunt Noskowski skomponował m.in. suitę Mazurów na chór mieszany z towarzyszeniem fortepianu. Eugeniusz Pankiewicz, Henryk Pachulski, Roman Statkowski, Franciszek Brzeziński, autor suity polskiej op. 4, Henryk Melcer-Szczawiński, Emil Młynarski, Feliks Nowowiejski, Ignacy
Jan Paderewski z Mazurkiem Emol op. 5 numer 2. Warto zaznaczyć aktywność publicystyczną kompozytora Zygmunta Noskowskiego, którego wspomniałam. Rozpoczęła się ona w roku 1870. Pisał na temat muzyki, ale też formułował uwagi dotyczące charakteru wykonawczego tańców. Co pisał o Mazurze? W Mazurze tempo powinno być umiarkowanie szybkie. Taniec ten bowiem obok dziarskości ma pewną powagę, a niepodobna wybijać chołupce z pośpiechem, gdyż wypada się wtedy z taktu. W ostatnich jednak czasach tak prędko zaczęto tańczyć Mazura, że zginęła bezpowrotnie zamaszystość, a pozostało jakieś skakanie i dreptanie, wzbudzające tylko uśmiech politowania. No, oby nasze Mazury nie były właśnie takie. Pilnujmy jakości ruchu. Czy Zygmunt Noskowski tańczył Mazura? Trudno oczywiście orzec jednoznacznie, ale jest to wielce prawdopodobne, bo pouczał kompozytorów, za czym pozwala to przypuszczać, że materię tańca znał przynajmniej w takim stopniu jak Fryderyk Chopin, który w swoich listach pisał: dopiero teraz widzę, żem ci nadplótł andronów. Widać, że jeszcze wczorajsza imaginacja działa, żem się nie wyspał. Daruj także zmęczenie, bom tańczył Mazura. To fragment listu do Tytusa Wojciechowskiego w Poturzynie z 1830 roku. Także widać, że nasz największy kompozytor polski, Fryderyk Chopin, tańczył Mazura z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. Nosił w sobie idiomatyczne gesty i rytmy, które następnie znalazły swe odzwierciedlenie w jakże wspaniałych kompozycjach. Z dużym prawdopodobieństwem można orzec, że w twórczości kompozytorskiej drugiej połowy XIX wieku autorzy sięgali również do podręczników tańca. Zawarte w nich zapisy stanowiły dla nich samych pewną twórczą inspirację. I tutaj utwory grano przecież nie tylko w salach koncertowych, ale właśnie na salonach i przy okazji balów. Z pewnością stanowiły one barwny akompaniament do tańca. I tutaj warsztat taneczny można było szlifować w bardzo licznych szkołach tańca, ale również za sprawą podręczników, które wtedy powstawały. Metodycznie przeprowadzały one czytelnika po meandrach jakości stylu, choreotechniki. Wśród autorów podręczników należy wymienić Onufrego Rochackiego i Adolfa Lipińskiego, którzy działali w Poznaniu. W Lwowie nauki można było pobierać u Arkadiusza Kleczewskiego, no a w Warszawie bardzo silną tutaj pozycję miał Karol Mestenhauser. W twórczości kompozytorskiej drugiej połowy XIX wieku nie zabrakło też tańców rodem z Małopolski. Tak? Więc krakowiaki pisali Zygmunt Noskowski, Stanisław Moniuszko, Ignacy Krzyżanowski, Władysław Żeleński, Kazimierz Hoffman, oczywiście Ignacy Jan Paderewski, autor 6 humoresek, op. 14 i krakowiaka fantastycznego H-dur. Poza tanecznymi miniaturami fortepianowymi, skrzypcowymi, kameralnymi powstawała też muzyka taneczna komponowana na potrzeby orkiestr grających na balach, redutach, w teatrzykach ogródkowych, w publicznych salach czy uzdrowiskach. Jednym z kompozytorów, reprezentantów tego nurtu był Fabian Tymolski z Lwowa. Bogaty dorobek kompozytorski Tymolskiego oznacza się dużą inwencją. Pisał polonezy, krakowiaki, Mazury. Kolejna bardzo interesująca postać to Leopold Lewandowski, bez którego żaden bal w Warszawie nie mógł się obejść. Zresztą fantastyczne pisał Mazury salonowe. Stanisław Moniuszko zachwycał się jego kompozycjami, ale w twórczości były też obertasy i kujawiaki. W drugiej połowie XIX wieku tańce narodowe znalazły również swoje, można powiedzieć, stałe miejsce w prężnie rozwijającej się chóralistyce. W latach 1885-1886 w Poznaniu wydano 5-tomowy śpiewnik Lutnia Polska, zbiór pieśni i piosenek obyczajowych i okolicznościowych, miłosnych aryi i dumek, piosenek wiejskich, Mazurów, krakowiaków, kujawiaków, obertasów, piosenek dla rzemieślników weselnych i różnej innej treści z melodiami.
To bardzo ważny aspekt. Dzieła plastyczne jeszcze przed nami, już za moment. Powiedziałam o aktywności polskich kompozytorów, o dziełach, które były na scenie, ale ważne dla mnie są również te dzieła plastyczne, które ewokowały poczucie polskiej narodowości i które pokazywały w pełnym duchu jakość polskiego tańca, aurę, atmosferę czasów, atmosferę też właśnie towarzyszącą tańczącym. Teraz chciałabym Państwu udostępnić 3 pozycje, które zwróciły moją uwagę. Zacznę chronologicznie od Jana Piotra Norblina, oto Polonez, druga połowa, w zasadzie koniec wieku XVIII. Jakże fantastycznie obraz ten oddaje ducha poloneza. Kontusz, bal, ale jednak gesty, spojrzenia, ujęcie kobiety, choć kobieta nie po prawej, a po lewej stronie szlachcica. Józef Chomoński z kolei, 1878 rok, no niezwykle barwny obraz Obertasa, oberka wiejskiego. Ileż tutaj się dzieje przed tą karczmą, ileż można sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jaka była dynamika tego ruchu. I ostatnia pozycja Jana Czesława Moniuszki, 1907 rok, Mazur. Też w kontuszu, choć z wielkim też oddaniem, należy powiedzieć, ta kreska malarska tutaj oddaje charakter tańca, no z wielką fantazją, tak jak to Mazur powinien być tańczony, z szarmanckim niejako zwróceniem się ku kobiecie, ale też z wielkim takim zaangażowaniem i wirtuozerskim spojrzeniem. To ostatnia pozycja. Gorąco Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że ten mój krótki referat przybliżył Państwu informacje na temat polskich tańców narodowych, specyfiki czasu zaborów dzieł literackich, dzieł plastycznych, które przyczyniały się, to możemy z pewnością powiedzieć, do podtrzymania polskości, zachowania tożsamości narodowej. Bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie. Wszystkim Państwu życzę wielu wrażeń związanych z pierwszym Międzynarodowym Festiwalem Tańca Ludowego imienia Jadwigi Hryniewieckiej. Dziękuję.